Jak obiecaliśmy w filmie o Suwałkach, dziś będzie bardzo przyrodniczo. Wybierzemy się na wycieczkę dookoła jeziora Wigry przez malowniczy Wigierski Park Narodowy. Aby zaznać jak najwięcej wrażeń i zdążyć zatoczyć całą pętlę, wybraliśmy rowery. No ale czemu on mi nie jedzie? Oj, będzie wspaniale. Drive through the night to lay underneath the stars. Dzisiaj przejeżdżamy Wigierski Park Narodowy. Jedziemy wokół jeziora Wigry, to 46 km. Wypożyczyliśmy elektryki, bo inaczej byłoby naprawdę ciężko. A tak pojedziemy sobie spokojnie. W wypożyczalni Wigra, bardzo fajne miejsce. Dostaliśmy wszystko, co potrzebne. Kaski, sakwy, uchwyty na telefony i pełne baterie. Trasa jest bardzo dobrze oznaczona. Co prawda parę razy z niej zboczyliśmy, ale to bardziej przez naszą nieuwagę lub potrzebę chwili. Your eyes are like oceans. Wave after wave, you are pulling me in. My true love and devotion. Już na samym początku mijamy Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Nie wstąpiliśmy do środka, bo czas gonił, a dodatkowo byliśmy bardzo spragnieni przyrody. A ta już na wstępie pokazała swojskie, cudne oblicze. W Cimochowiźnie, niedużej wsi na wschodnim brzegu jeziora, naprzeciw wigierskiego klasztoru, wspaniale nam pozowała rodzina koni. Takich widoków i dźwięków w mieście nie uświadczysz. W tych trzcinowiskach można ponoć wypatrzeć aż 200 gatunków ptaków, a tutejszą dumą są 3 pary gniazdujących bielików. Zaraz wchodzimy na kładki, będziemy mijać Czarną Hańczę. Według zaleceń pana z wypożyczalni robimy pętlę odwrotnie do kierunku wskazówek zegara, dlatego że najpierw jest góra, dół, dość trudny teren, a później ta druga część podobno się wypłaszcza i jest już dużo łatwiej. Także jeden z cięższych chyba fragmentów mamy za sobą. Faktycznie tak to wyglądało, ale przyjemnie przez las. W ogóle jest tutaj przecudownie. Polecam wam gorąco. Trasa rowerowa jest bardzo zróżnicowana. Jest asfalt, kładki czy utwardzony grunt, również z korzeniami. Piasek też się trafił, ale w śladowych ilościach. Przejeżdża się przez łąki, lasy czy urokliwe wsie, więc nudno nie jest. Łącznie około 600 metrów przewyższeń. Na trasie znajdziesz kilka wygódek, na przykład w Zakątach. Nie jest to trudna trasa, ale polecamy zarezerwować sobie na nią cały dzień, jeśli chcesz nacieszyć się urokami miejsca. Chwila postoju, mały piknik, są wiaty, jest przyjemnie. Ciągle gdzieś towarzyszą nam jeziora, śliczne oczka, które pięknie prezentują się w terenie. A przed chwilą mieliśmy w ogóle super szczęście, bo akurat zatrzymała się kolejka wąskotorowa na stacji. To też świetny pomysł, żeby zwiedzić Wigierski Park Narodowy. Kolejka w sezonie wakacyjnym kursuje 3 razy dziennie, a czas przejazdu to około 2,5 godziny z 4 postojami. Okej, teraz ja cię wyprzedzę. Jasne, chciałby. 1 minute later. Musisz chyba zwolnić, bo ja nie daję rady. Ponoć chodziło o stabilność nagrania. Tak przynajmniej twierdzi. W Kruszniku można jezioro Wigry podziwiać z darmowej wieży widokowej.
choć i ta perspektywa nie pozwala objąć całego jeziora wzrokiem, a ma on kształt litery S. Stąd zresztą nazwa. Wigry to z jaćwińskiego słowa wingris, znaczy kręty, wijący się. Wspomniał o tym Jan Długosz, gdy opisywał tutejsze polowania króla Jagiełły. Zresztą nie tylko on sobie upodobał to miejsce. Również król Władysław IV Waza strzelał z tafli wody do łosi, niedźwiedzi i jeleni. Misiów dziś nie spotkasz, co innego bobra. Ten jest na tyle powszechny, że znalazł się w logo Wigierskiego Parku Narodowego. My odnaleźliśmy tylko ślady jego poczynań. Ten przejmujący krzyż to memoriał po wydarzeniach z II wojny światowej, gdy cała tutejsza wioska została spacyfikowana przez Niemców za pomoc partyzantom. Dla upamiętnienia wykorzystano wyposażenie zniszczonych domów, autentyczne kamienie żarnowe, sierpy czy kosy. Tak wielki dramat wydarzył się w tak ślicznym miejscu. Już powoli domykaliśmy naszą pętlę, gdy pogoda postanowiła zrobić nam niespodziankę w formie ulewy z piorunami. Szczęśliwie wigierski klasztor, który był jeszcze przed nami, odwiedziliśmy dzień wcześniej. Założenie klasztoru wiąże się z królem Janem Kazimierzem. Chciał on uprosić Boga, by odwrócił serię klęsk Rzeczpospolitej i ufundował tutaj kamedułom świątynię oraz eremy, czyli miejsce odosobnienia dla zakonników. Ci w zamian mieli się modlić codziennie za ojczyznę. Klasztor został zlikwidowany w czasach zaborów. Kawałek dalej odnaleźliśmy ładny punkt widokowy. Uchwyciliśmy tu słoneczko chylące się do snu. Fantastycznie. Jeżeli chcesz doświadczyć niespiesznego spaceru, to w miejscowości Krzywe odnajdziesz ścieżki wokół sucharów. Są to niewielkie, śródleśne oczka wodne, będące pozostałością po ogromnych bryłach lodu. Nazwa stąd, że często są one bez ryb, a wokół występują suche, obumarłe drzewa. Takie same suchary podziwiać można z wcześniej wspomnianej wieży widokowej w Kruszniku. Wigierski Park Narodowy nas oczarował. Dobrze, że istnieją u nas takie wspaniałe enklawy, gdzie przyroda sama o sobie decyduje. Nic, tylko korzystać. Nie zapomnij o łapce w górę. Pozdrawiamy.